Mercedes G-klasa to już prawdziwa ikona motoryzacji. Auto od lat ma charakterystyczny i kanciasty wygląd, ale także dość wysoką cenę, przez co dosyć rzadko można spotkać go na polskich drogach. Gelände świętuje właśnie swoje 40. urodziny. Jak wyglądała droga modelu od 1970 roku do dziś? Zapraszam do materiału. Mercedes-Benz klasy G to auto, które może podobać się lub nie. Wspólnie z Mercedes Polska wybrałem się do Austrii, aby nieco lepiej poznać ten model. Miałem okazję zwiedzić m.in. fabrykę Gelände, sprawdzić samochód na torze zręcznościowym, czy poddać klasę G wymagającemu testowi w prywatnym ośrodku treningowym na górze Szekl. Do dyspozycji mieliśmy różne wersje silnikowe tego auta, w tym niezwykłą V12 Biturbo czy G-klasę z napędem 6x6, którą mogliście zobaczyć m.in. w programie Top Gear. Jednak więcej na ten temat możecie przeczytać na blogu, a dziś skupiam się na historii Mercedesa G-klasy. Historia klasy G zaczyna się w lecie 1969 roku. Dwie firmy, Daimler-Benz AG i austriacka firma Steyr Daimler Puch AG, rozpoczynają rozmowy na temat możliwej współpracy. Obaj producenci w swojej ofercie mieli już pojazdy o bardzo dobrych właściwościach terenowych. Mowa o Mercedes-Benz Unimog oraz Puch Haflinger i Puch Pisgauer. 2 lata później, w 1971 roku, pojawia się już koncepcja wspólnego auta terenowego, które miałoby połączyć ekstremalne zdolności terenowe z dobrym prowadzeniem na utwardzonej drodze. Jesienią 1972 roku dyrektorzy generalni obu firm powołali zespół konstrukcyjny, którym kierował Erich Ledwinka, główny inżynier Steyr Daimler Puch. Od tego czasu projekt nabrał znacznego przyspieszenia. W kwietniu 1973 roku powstał pierwszy drewniany model, a rok później na drogi wyjechał testowy prototyp. Już w 1975 roku w wewnętrznej dokumentacji projektowej pojawiły się zdjęcia, które pokazują niemal finalny model G. Ostateczna stylizacja z dość wyraźnie zaznaczonym profilem powstała w dziale designu Mercedes-Benz, którym kierował Bruno Sacco. Projektanci połączyli dość wysoki prześwit, niewielką szerokość, gładkie podwozie i znaczne kąty natarcia i zjazdu. Od samego początku model G był produkowany w fabryce firmy Puch w Graz-Tondorf, tej samej, gdzie od maja 2018 roku powstaje nowa klasa G serii 463. Od 1979 roku Mercedes-Benz dostarcza do Graz liczne komponenty z różnych zakładów w Niemczech, w tym silniki, osie, układy kierownicze oraz duże elementy tłoczne. 4 lutego 1979 roku w Toulon we Francji Mercedes serii 460 oznaczonej literą G został pokazany po raz pierwszy. Zachwalając ten pojazd, producent podkreślał m.in. bezkompromisowe właściwości jezdne w terenie i na drodze oraz różnorodność zastosowań tego auta. Seryjna produkcja pierwszej Gelände ruszyła tego samego miesiąca. Model G debiutował na rynku jako seria 460, czyli uniwersalny pojazd terenowy o względnie prostym wnętrzu, ale z dopracowanym układem przyniesienia napędu. Optymalną charakterystykę jazdy w terenie zapewniał dołączany, standardowy napęd na wszystkie koła ze 100% blokadą międzyosiowego mechanizmu różnicowego oraz opcjonalnymi blokadami dyferencjałów przedniej i tylnej osi. To rozwiązanie weszło do wyposażenia seryjnego od 1985 roku. Z kolei ramowa konstrukcja i sztywne osie ze sprężynami śrubowymi oferowały wszechstronność i wytrzymałość poza utwardzonymi drogami. Początkowo w sprzedaży były silniki diesla 240GD i 300GD oraz benzynowe odmiany 230G i 280GE, a także dwie wersje rozstawu osi 2400 i 2850 mm. Były dostępne także różne rodzaje nadwozia, w tym otwarte, zamknięte kombi i furgon. Oprócz serii 460 z 12V instalacją elektryczną, klientom wojskowym Mercedes-Benz oferował typoszereg 461 z instalacją 24V. Jego wersja CKD, budowana od podstaw, została oznaczona jako seria 462. Wkrótce po premierze auto cieszyło się coraz większą popularnością. W modelach 280GE i 300GD inżynierowie wprowadzili wspomaganie kierownicy, a od 1987 roku to rozwiązanie trafiło już do wszystkich pozostałych modeli w opcji standardowej. To jednak nie koniec zmian. W 1985 roku Gelände otrzymała w standardzie także blokady dyferencjałów, a rok później trójdrożny katalizator pracujący w układzie zamkniętym. Początkowo było to dodatkowe wyposażenie w wersji 230GE, ale w 1986 roku było oferowane już w standardzie razem z systemem ABS. W 2001 roku inżynierowie zwiększyli komfort i bezpieczeństwo, łącząc system kontroli dynamiki jazdy i napędu na 4 koła.
To połączenie obejmuje elektronicznie sterowany system kontroli trakcji 4 ETS, elektroniczny program stabilizacji toru jazdy ESP oraz układ wspomagania hamowania Brake Assist znany jako BAS. Ważnym krokiem w rozwoju techniki modelu G były kluczowe modernizacje. W 1990 roku na rynek trafił typoszereg 463, wyposażony w stały napęd zamiast montowanego wcześniej dołączanego. Później w luksusowej klasie G zastosowano silniki o 8, a nawet 12 cylindrach. Ale Mercedes-Benz kultywował również tradycję modelu G jako uniwersalnego pojazdu użytkowego. Najpierw rolę tę pełniła seria 460, a w 1992 roku zastąpił ją typoszereg 461. Dziś ich możliwości reprezentują profesjonalne warianty klasy G. Tradycja oferowania w klasie G ekskluzywnego wyposażenia rozpoczęła się od wyrafinowanych dodatków, takie jak fotele Recaro dla kierowcy i pasażera z przodu. Były dostępne jako wyposażenie specjalne już od 1981 roku. W 1982 zmodernizowano standardowe wnętrze pojazdu, a w 1990 wraz z debiutem serii 463 w kabinie G-Ländy pojawiły się także drewniane dodatki. Takie zmiany sprawiły, że modelem zaczęli interesować się prywatni i zamożni klienci. Szczególnie doceniali oni mocne warianty modelu. Pierwszym z nich był Mercedes-Benz 500GE w wersji V8, który trafił na rynek w ramach niewielkiej serii pojazdów, począwszy od 1993 roku. W tym samym roku oficjalnie narodziła się klasa G, zgodnie z nową nomenklaturą osobowych Mercedesów, wedle której litera poprzedzająca trzycyfrową liczbę lub kombinację liter oznaczała klasę, do której należy dany pojazd. Od 1998 roku rolę standardowego topowego wydania modelu pełni wariant G500. Szczególnie udany rozdział w historii klasy G rozpoczął się w 1999 roku wraz z debiutem nowego okrętu flagowego serii 463 odmiany G55 AMG. To właśnie te trzy literki dały podstawę dla osiągnięcia trwałego sukcesu wariantów klasy G o wysokich osiągach sygnowanych przez Mercedes AMG. Dalsze standardy w tym zakresie ustanawiały wersje G55 AMG kompresor od 2004 roku, G63 AMG, G65 AMG, te oba modele są z 2012 roku, oraz G63 AMG 6x6, który pojawił się w 2013 roku i wreszcie model AMG G63 na bazie nowej klasy G, która została zaprezentowana w lutym 2018 roku. Fakt, że klasa G pomyślnie radziła sobie ze wszystkimi wyzwaniami w czwartej dekadzie swojego życia, demonstrowały też inne ekskluzywne modele, takie jak G500 4x4 Square z 2015 roku oraz Mercedes Maybach G650 Landaulet z 2017 roku. Ten drugi powstał w zaledwie 99 egzemplarzach. Oba warianty kultowego pojazdu terenowego otworzyły przed klasą G nowe perspektywy. G500 4x4 Square dzięki portalowym osiom w zakresie jeszcze większych możliwości terenowych, a Mercedes Maybach G650 Landaulet oferując najwyższy motoryzacyjny luksus także poza utwardzonymi drogami. W styczniu 2018 roku podczas salonu samochodowego NAIAS w Detroit swoją światową premierę świętowała nowa generacja serii 463. Pierwszym z wprowadzonych modeli jest Mercedes-Benz G500, a niedługo potem dołączył do niego Mercedes AMG G63. W grudniu 2018 roku zaprezentowano trzeci wariant silnikowy G350 wyposażony w najnowocześniejszą jednostkę wysokoprężną OM656. Nowa G-Lända to wciąż G-Lända, tyle że lepsza, większa, a dzięki diecie odchudzającej również lżejsza i to o 170 kg. Głównym zamierzeniem projektantów najnowszej generacji G-klasy było zwiększenie sztywności pojazdu. Nowe zawieszenie stworzono wspólnie z AMG. Z przodu zastosowano niezależne zawieszenie z podwójnymi wahaczami, a z tyłu oś sztywną. By zwiększyć wytrzymałość, w komorze silnika pojawiła się rozpórka kielichów. Prześwit podniesiono o 6 mm, co daje obecnie 241 mm. Auto przejedzie przez wodę i błoto do głębokości 70 cm. Z tyłu, w przeciwieństwie do poprzednika, nowa oś sztywna współpracuje z 4 wahaczami z każdej strony oraz drążkiem Panharda. W rezultacie klasa G oferuje także większy komfort na utwardzonych drogach. A jak auto wygląda z zewnątrz? Przez 40 lat karoseria modelu zmieniła się niewiele. W przypadku najnowszej odsłony klasy G, klasyczne elementy wciąż nadają charakter tej terenówce. Nie brakuje tutaj więc kanciastych kształtów, wyeksponowanych kierunkowskazów czy charakterystycznych klamek. Nowa klasa G jest o 53 mm dłuższa i o 121 mm szersza od poprzedniczki.
Bryła pojazdu nabrała lepszej aerodynamiki, szczeliny są węższe, a łączenia stały się płynniejsze. Nadkola i zderzaki są teraz bardziej zintegrowane z karoserią, dzięki czemu mniej przypominają domontowane później elementy. Sztywne nadwozie jest teraz wytwarzane z różnych gatunków stali, a błotniki, pokrywa silnika i drzwi są wykonane z aluminium. Podczas gdy karoseria zachowała klasyczny wygląd, najwięcej zmian pojawiło się we wnętrzu. Po wejściu na pokład G-klasy rzucają się w oczy elementy inspirowane designem nadwozia. Znajdziemy m.in. otwory wentylacyjne nawiązujące kształtem do okrągłych reflektorów. Z kolei osłony głośników przypominają klosze przednich kierunkowskazów. Inżynierowie Mercedesa wyeksponowali przełączniki blokad dyferencjałów i oprawili je chromem. Klasyczne i okrągłe analogowe zegary nawiązują do historii tego modelu. Na życzenie dostępne są również nowoczesne wyświetlacze w miejsce analogowych zegarów. Do dyspozycji są dwa 12-calowe ekrany łączące się w panoramiczny kokpit przykryty szklaną pokrywą. Kierowca ma do wyboru również 3 różne wersje interfejsu: klasyczną, sportową oraz progresywną, a odpowiednie informacje i widoki może konfigurować zgodnie ze swoimi preferencjami. Charakterystykę prowadzenia w terenie poprawia z kolei nowy tryb offroadowy G-Mode. Klasa G włącza go niezależnie od wybranego programu jazdy, gdy tylko kierowca aktywuje jedną z 3 blokad dyferencjałów lub uruchomi przełożenie redukcyjne. Tryb ten dostosowuje charakterystykę adaptacyjnego tłumienia, wspomagania kierownicy oraz przepustnicy w taki sposób, aby uniknąć niepotrzebnych zmian biegów i zapewnić w ten sposób maksymalne zdolności terenowe. Na panelu wskaźników pojawia się dyskretna ikona G. Kierowca otrzymuje szczegółowe informacje zwrotne na temat przyczepności kół i może precyzyjnie manewrować pojazdem nawet na stromych zboczach. A co pod maską najnowszej Gelendy? 4-litrowa benzyna V8 biturbo o mocy 422 koni mechanicznych i ponad 600 Nm momentu obrotowego. Nie zmieniły się natomiast doskonałe możliwości terenowe. W wielu dyscyplinach nowa klasa G przewyższa nawet swojego znakomitego poprzednika. I to właśnie na mojej wizycie w fabryce G-klasy w Graz kończymy ten materiał. Dajcie znać, czy G-klasa przypadła Wam do gustu i jakie kolejne auto powinienem wziąć na warsztat. Do usłyszenia, trzymajcie się.